Kolejną metodą na zbudowanie struktury QA Craft jest import z zewnętrznych źródeł. QA Craft obsługuje dwa typy źródeł zewnętrznych źródeł danych. Jest to plik Excel oraz plik XML w formacie znanym z dość powszechnie wykorzystywanego narzędzia typu TestLink. Generalnie możliwości importu są nieograniczone, o ile ktoś jest w stanie sprowadzić dane mające zostać zaimportowane do QA Crafta do jednego z tych dwóch standardów. Jeżeli to nastąpi, w łatwy sposób możemy zaimportować nawet dość duże struktury. Testowaliśmy struktury zawierające 10-20 tysięcy przypadków testowych. Oczywiście bazują one na standardowych mechanizmach tworzenia issue w Jirze, więc ta operacja przy tak dużym wolumenie danych musi chwilę potrwać. Ok, w takim razie tak, mamy uprzednio przygotowane dwa przykładowe pliki zawierające dane w formacie TestLinka oraz Excela. Zacznijmy od pierwszego przypadku. Menu boczne, Jira, dwie opcje, dwie funkcjonalności: import z TestLinka do QA Crafta oraz import z Excela do QA Crafta. Po wybraniu odpowiedniego pliku automatycznie rozpoznawana jest jego struktura. W tym momencie, już na tym etapie, możemy zdecydować, czy chcemy wszystko zaimportować z tego konkretnego źródła danych, czy może chcemy sobie wybrać poszczególne przypadki testowe i zaimportować tylko to, co zaznaczymy tutaj na drzewiastej strukturze. Plus dodatkowo mamy wpływ na to, jak będzie się nazywać nasz test plan. Ten import z XML-a dzieje się w kontekście bieżącego projektu. Czyli w tej chwili jestem w projekcie QA Craft Presentation. Jeżeli zaimportuję dane z tego pliku, to do tego konkretnego projektu trafią. Nazwijmy sobie ten test plan imported from XML. I zaznaczmy coś. Albo zaznaczamy wszystko, klikając na całym test planie, albo zaznaczamy interesujące nas nody, albo zaznaczamy interesujące nas przypadki testowe. Wtedy oczywiście cała struktura, która jest potrzebna do tego, żeby była spójna, jest automatycznie zaznaczana, czyli w przypadku zaznaczenia przypadku testowego jest zaznaczany obiekt nadrzędny w postaci test suite oraz samego test planu. Jest to niewielka struktura, zaznaczmy sobie wszystkie dane, które są potrzebne do importu. Mamy, klikamy import. W tym momencie przez API Jiry tworzona jest struktura. Jak widać, dla 5 przypadków testowych ona się tworzy praktycznie natychmiast. Jesteśmy w tej konkretnej strukturze. Co o niej powiemy? Ma 5 przypadków testowych. Oczywiście przypadki testowe są niewykonane, ponieważ przed chwilą zaimportowaliśmy je z zewnętrznego źródła. Pokażmy sobie na tree view. To jest ten nasz poprzedni test plan, który tworzyliśmy ręcznie od samego początku. To jest ten przed chwilą zaimportowany z XML-a. Widać, że ta struktura, którą tutaj mamy, pokrywa się dokładnie z naszą strukturą, którą widzieliśmy w formie drzewka w module importera z pliku XML. Tu mamy przykładową strukturę. Może wykorzystajmy jakiś bojowy przypadek, czyli nasze test case'y, które wykorzystujemy do testowania QA Craft. Przy okazji zaprezentuję inny importer, czyli importer z pliku Excel. Zasada działania bardzo podobna. Oczywiście zawężamy wybór tylko i wyłącznie do
plików Excelowych. Tu już widać, struktura jest odpowiednio większa. Mamy parędziesiąt przypadków testowych. Zaznaczmy sobie wszystko i kliknijmy Save. W tym momencie do bieżącego projektu, czyli QA-Craft Presentation, zostanie utworzony nowy test plan. Będzie się nazywać tak jak plik Excela. Zostaną w nim utworzone automatycznie te konkretne test suity, które tutaj widzimy, wraz z konkretnymi test case'ami. Jest ich kilkadziesiąt, więc cała operacja powinna zająć kilkanaście sekund. I mamy zaimportowaną strukturę. Po prawidłowym dokonaniu importu automatycznie jesteśmy przenoszeni do początkowego noda tej struktury, czyli do test planu, czyli jej obiektu nadrzędnego. Sprawdzimy sobie na Preview, że rzeczywiście powstał kolejny test plan w naszym projekcie. Został nazwany dokładnie tak jak nasz plik XLS. Oczywiście ta nazwa w każdej chwili może być zmieniona. Ja w tej chwili zmienię to na imported from XLS file. Zatwierdzę zmianę. No i widzimy, że po rozwinięciu Expandol całego drzewka możemy zaobserwować, że jest to ta sama struktura, którą przed chwilą widzieliśmy w module importera z Excela. Co możemy o niej powiedzieć, jest trochę większa. To są nasze rzeczywiste testy, którymi testujemy manualnie oraz automatycznie QA-Craft. 93 przypadki testowe w rozbiciu na 7 test suite. Tu akurat nie mamy podpiętych żadnych wymagań w tej chwili. I tyle. W bardzo szybki sposób zbudowaliśmy dość dużą strukturę. Te narzędzia są pomocne, jeśli przechodzimy z innego narzędzia na QA-Craft. Migracja kilkudziesięciu tysięcy przypadków testowych powinna się zamknąć w czasie paru godzin. Po paru godzinach mamy już zdefiniowane repozytoria naszych testów. Możemy działać w QA-Craft.